W poprzednim odcinku omówiliśmy działania prezesa UOKiK poświęcone platformom internetowym. Natomiast dziś zajmiemy się działaniami Komisji Europejskiej wobec platform. Jak wspomniałam już w poprzednim odcinku, Komisja Europejska w ostatnim czasie koncentruje swoje działania wobec platform internetowych na weryfikacji przestrzegania aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. Jak komunikowała Komisja Europejska, wspomniane akty prawne mają na celu w głównej mierze stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione będą prawa podstawowe wszystkich użytkowników usług cyfrowych oraz ustanowienie równych warunków działania w celu wspierania innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności na jednolitym rynku europejskim. Jednocześnie nie należy też zapominać, że pomimo wejścia w życie wspomnianych aktów prawnych, Komisja Europejska również weryfikuje działalność prowadzoną przez platformy pod kątem zgodności z artykułem 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I właśnie tego dotyczyła jedna z ostatnich decyzji Komisji Europejskiej, na podstawie której ukarano Meta karą pieniężną w wysokości prawie 798 milionów euro za działanie polegające na nadużyciu pozycji dominującej poprzez powiązanie znajdującego się na marketplace Facebooka serwisu ogłoszeń drobnych z prowadzonym przez Meta portalem społecznościowym Facebook oraz narzucanie nieuczciwych warunków handlowych innym dostawcom internetowych serwisów ogłoszeń drobnych. Zdaniem Komisji takie działanie prowadzi do tego, że każdy użytkownik portalu społecznościowego posiada automatyczny dostęp do marketplace'u, co daje Facebookowi przewagę względem innych dostawców serwisów ogłoszeń drobnych, w szczególności poprzez wykorzystywanie danych pochodzących od innych reklamodawców na swoją korzyść. Jednak to nie koniec problemów Meta, bowiem gdy w 2023 roku Meta nakazała użytkownikom Facebooka dokonać wyboru między odpłatną subskrypcją Facebooka a udzieleniem zgody na wykorzystanie danych osobowych użytkowników przez Meta celem personalizacji wyświetlanych reklam, liczne krajowe organy ochrony konsumentów wszczęły działania wobec Meta. Komisja nie tylko koordynuje działania podjęte przez państwa członkowskie w ramach sieci współpracy do spraw ochrony konsumentów, na podstawie którego zweryfikowane zostanie, czy Meta swoim działaniem nie naruszyła unijnych przepisów o ochronie konsumentów, ale w bieżącym roku sama wszczęła postępowanie, w ramach którego bada, czy model zapłać lub wyraź zgodę jest zgodny z artykułem 5 ustępem 2 Aktu o rynkach cyfrowych. W ramach pakietu aktów cyfrowych Komisja w 2023 roku wyznaczyła największe platformy, czyli Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft i ByteDance jako tzw. strażników dostępu, na których spoczywają określone obowiązki wynikające z Aktu o rynkach cyfrowych. W tym roku do grona tzw. strażników dostępu dołączyła również platforma Booking. Strażnicy dostępu byli zobowiązani do czasu wejścia w życie Aktu o rynkach cyfrowych do wdrożenia rozwiązań, które miały zapewnić zgodność ich działalności z wymogami wskazanymi w tym akcie oraz przedłożenia Komisji sprawozdań co do przedsięwziętych środków. Komisja Europejska wszczęła już kilka postępowań wobec strażników dostępu, którzy zdaniem Komisji nie wprowadzili rozwiązań w oferowanych przez siebie usługach cyfrowych, które umożliwiałyby realizację celów określonych w Akcie o rynkach cyfrowych. Komisja wszczęła też dodatkowe postępowania, m.in. wobec Alphabet w związku z faworyzowaniem własnych produktów i usług w Google Search. Oczywiście nie są to jedyne działania Komisji Europejskiej w tym zakresie. Oprócz prowadzenia działań dochodzeniowych, Komisja poinformowała również o utworzeniu narzędzi dla sygnalistów do odrębnego zgłaszania dokonanych przez duże platformy i wyszukiwarki oraz strażników dostępu. Omówione przykłady pokazują, że Komisja jest bardzo zainteresowana tym obszarem działalności oraz aktywnie podejmuje interwencje związane z naruszeniami dokonanymi przez platformy cyfrowe. O ile aktualnie jej działania koncentrują się na weryfikacji zgodności działań dużych platform cyfrowych, nie można wykluczyć, że działania Komisji zostaną także przekierowane na mniejsze podmioty. Dlatego warto obserwować działania Komisji na tym polu. Ode mnie na dziś to wszystko. Jeśli chcecie więcej materiałów dotyczących rynków cyfrowych, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrybowaniu kanału Studio Gesell. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.